Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Jesteśmy na dziale mechanika i chciałbym omówić ćwiczenie, stanowisko numer 102, czyli wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego i wahadła rewersyjnego. Pokrótce przypomnijmy sobie, co to jest przyspieszenie ziemskie. Gdybyśmy tak mądrzej powiedzieli, to byśmy powiedzieli, że jest to natężenie pola grawitacyjnego przy powierzchni Ziemi, a mniej mądrze powiedzielibyśmy, że jest to przyspieszenie, z jakim swobodnie spadałyby ciała, gdyby nie opory powietrza. Te opory powietrza powodują, że to przyspieszenie z reguły jest mniejsze, a przy dużych prędkościach i pewnych powierzchniach czasami już ciało, takie powiedzmy spadochroniarz, już nie przyspiesza. Ale proszę Państwa, skoncentrujmy się. Mamy tutaj do dyspozycji wahadło matematyczne oraz wahadło fizyczne, szczególny przypadek wahadła fizycznego, mianowicie wahadło rewersyjne. Skoncentrujmy się na początek na wahadle matematycznym. Mamy tu tak naprawdę kulkę, która symbolizuje pewien punkt materialny zawieszony na cienkiej, nieważkiej i nierozciągliwej nici. A więc proszę Państwa, możemy powiedzieć, że w przypadku wahadła matematycznego masa tego wahadła skoncentrowana jest w tym jednym punkcie. Wychylmy delikatnie to wahadło, teraz pod wpływem siły grawitacji ono wykonuje pewien ruch drgający. Ten ruch w przybliżeniu nazwiemy ruchem harmonicznym. Co to jest ruch harmoniczny? Ruch harmoniczny charakteryzuje się tym, że siła działająca na nasze drgające ciało jest proporcjonalna do wychylenia. Tak naprawdę siła działająca, składowa siły grawitacji działająca na tę kulkę nie do końca jest proporcjonalna do wychylenia, ale przy niewielkich kątach wychylenia w przybliżeniu tak możemy powiedzieć. A więc możemy powiedzieć, że nasze wahadło matematyczne, nasza kulka na tej nici waha się w przybliżeniu z ruchem harmonicznym. Jak wyznaczyć przyspieszenie ziemskie za pomocą wahadła matematycznego? Proszę Państwa, skorzystamy tutaj z dobrze znanego wzoru. T, czyli okres drgania wahadła, równa się 2pi pierwiastek L przez G, gdzie L jest długością nici, właściwie długością pomiędzy punktem zawieszenia a środkiem tej kulki w tym wypadku. Przekształcając ten wzór uzyskamy następujące wyrażenie 4pi do kwadratu L podzielone przez T do kwadratu. Proszę Państwa, długość tej naszej nici, długość wahadła możemy regulować. Okres możemy mierzyć za pomocą tego przyrządu. Pokażmy, jak możemy tutaj wyregulować długość nici. Proszę Państwa, mamy tutaj śrubkę. Skręcając lub wydłużając tę naszą nić, możemy skracać i wydłużać nasze wahadło. Ustawmy, powiedzmy, nasze wahadło na długość 50 cm. Ustawię sobie, proszę Państwa, mój czujnik światłoczuły. Mamy tu do dyspozycji taki czujnik światłoczuły, tak aby krawędź tego urządzenia pokrywała nam się z 50 cm. Oznacza to, że odległość pomiędzy górną częścią naszego urządzenia a kreską zaznaczoną tutaj wynosi dokładnie 50 cm. Teraz wydłużę nić tak, aby środek kulki, środek naszego punktu materialnego pokrywał się właśnie z tymi kreskami. Jeszcze troszeczkę przesuniemy to nasze wahadło i proszę Państwa, w tej chwili 50, 50, 50, czyli mam pewność, że długość wahadła wynosi 50 cm. Co dalej? Mamy wyznaczyć okres. W tym wypadku mamy do czynienia z takim zautomatyzowanym układem. Mamy tutaj czujnik światłoczuły. Wychylmy sobie naszą kulkę o niewielki kąt. Przypominam, że żebyśmy mieli do czynienia z ruchem harmonicznym, te kąty nie powinny być zbyt duże. Wciskam 0 i proszę popatrzeć. W tym małym okienku mamy zarejestrowane liczbę przejść tego wahadła przez co drugie przejście jest rejestrowane, czyli liczba okresów, a tu mierzymy czas. W momencie, kiedy mieliśmy już 9 okresów, wcisnąłem stop i automatycznie układ zapisuje nam czas. Czyli czas 10 pełnych okresów to ponad 14 sekund. Jeszcze raz powtórzmy, czyli 0,
liczy kolejne okresy, kolejne przejścia naszego wahadła i teraz w momencie, kiedy będzie już 9 okresów dla wygody, tak najłatwiej zrobić, wciskam sobie czyli 9, stop i automatycznie układ zarejestrował czas. Ten czas, jeżeli podzielimy przez 10, mamy okres. Proszę Państwa, Państwo będziecie mieli w domu za zadanie obliczyć wielokrotnie przyspieszenie ziemskie za pomocą wahadła matematycznego. Przesłane wyniki będą dla kilku różnych długości i też dla każdej długości przynajmniej po 3 czasy zmierzone, a więc Państwo obliczycie wielokrotnie to przyspieszenie ziemskie, następnie obliczycie z tego średnią i odchylenie standardowe średniej. Proszę Państwa, teraz przejdźmy do wahadła rewersyjnego. Jak wyznaczyć przyspieszenie ziemskie za pomocą wahadła rewersyjnego? Proszę Państwa, zacznijmy od tego, czym jest wahadło rewersyjne. Wahadło rewersyjne jest to szczególny przypadek wahadła fizycznego. Wahadło fizyczne jest to dowolna bryła sztywna, zawieszona na pewnej osi, ale ważne, nie przechodzącej przez środek masy tej bryły. Istotny parametr, jaki nas będzie interesował tutaj, to jest długość zredukowana. Co to jest długość zredukowana wahadła fizycznego? Jest to taka długość wahadła matematycznego, które miałoby dokładnie ten sam okres, co dane wahadło fizyczne. Czyli przykładowo, jeżeli mamy pewne wahadło fizyczne, wahające się w pewnym okresie i wiemy, że długość zredukowana tego wahadła wynosi 1 metr, to znaczy, że wahadło matematyczne o długości 1 metra miałoby dokładnie ten sam okres, co nasze wahadło fizyczne. Popatrzmy na wahadło rewersyjne, jak ono jest zbudowane. Tak jak mówiłem, jest to szczególny przypadek wahadła fizycznego i rzeczywiście mamy tu do czynienia z bryłą sztywną. Na pręcie stalowym mamy umieszczone 2 soczewki, z tym, że położenie jednej z tych soczewek możemy sobie tutaj zmieniać dowolnie. Jeżeli przyjrzymy się tutaj nieco bliżej, to możemy zobaczyć, że na tej osi zaznaczone mamy tutaj, jest pewna podziałka. Oprócz tego mamy jeszcze 2 łożyska, czyli to są nasze 2 osie obrotu, a więc wahadło może się wahać zarówno na jednej, jak i na drugiej osi obrotu. Proszę Państwa, jak wyznaczyć przyspieszenie ziemskie za pomocą wahadła rewersyjnego? Wzór jest, proszę Państwa, analogiczny do wzoru, który mieliśmy dla wahadła matematycznego. Natomiast oznaczmy go troszeczkę inaczej i to nasze LR jest to długość zredukowana, o której już wcześniej wspomniałem. Ile wynosi długość zredukowana tego wahadła fizycznego? W tym wypadku rewersyjnego. Na razie nie wiemy. Proszę Państwa, na stanowisku pomiarowym znajduje się taka informacja dodatkowa, na której podano, że położenie pomiędzy, czy odległość pomiędzy osiami zawieszenia wynosi 92 cm. I to przyjmiemy, że będzie w trakcie naszych pomiarów długość zredukowana. Czy w tej chwili to nasze 92 cm to jest długość zredukowana tego wahadła rewersyjnego? Nie sądzę. Proszę Państwa, jak w takim razie, kiedy możemy powiedzieć, że odległość pomiędzy osiami jest długością zredukowaną? Wtedy, proszę Państwa, jeżeli tak rozłożymy masę naszego wahadła, że okres drgania naszego wahadła będzie taki sam zarówno przy zawieszeniu na osi A, jak i w przypadku zawieszenia na osi B. Jak więc powinniśmy teoretycznie dokonać pomiaru? No można by zrobić to, powiedzmy, na 2 sposoby. Z jednej strony zawieszać na osi A, ustawiać pewne położenie soczewki, zawiesić to na osi B, sprawdzić okres, sprawdzić później okres przy zawieszeniu na osi A. Jeżeli się nie zgadzają te okresy, to troszeczkę przesunąć soczewkę, no i w ten sposób poszukiwać optymalnego ustawienia rozkładu masy, tak żebyśmy doszli do sytuacji, że okres drgań przy zawieszeniu na osi B i A są takie same. Ale byłoby to dosyć uciążliwe, dlatego zastosujemy nieco inną metodę, prostszą i za chwilę Państwu zaprezentuję tę metodę. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że
umieszczam moją soczewkę w odległości 90 cm. Takie jest położenie. I teraz mogę wykonać serię pomiarów, albo zacznijmy może od najmniejszej odległości. Mogę wykonać serię pomiarów, czyli podłączyć teraz mój układ, może za chwileczkę, i zmierzyć w tym wypadku okres drgania tego wahadła. Podobnie jak robiliśmy to wcześniej, zerujemy i po 10 pełnych wychyleniach zatrzymuję czas. Mierzę sobie tutaj czas tych okresów i proszę Państwa 7, 8. Mam zmierzony czas 10 okresów. Proszę Państwa, żebyśmy nie musieli przekładać wielokrotnie tego naszego wahadła, moglibyśmy wykonać tego typu zależność. Przesuwać soczewkę co 5 cm, poczynając tam powiedzmy od 20 cm i kolejno 25 i tak dalej. To będzie ich w centymetrach. Natomiast na osi Y zaznaczymy okres. To będzie okres zarówno wahadła przy zawieszeniu na osi A, jak i okres przy zawieszeniu na osi B. Załóżmy, że zawiesiliśmy wahadło na osi A i kolejno dokonaliśmy jakiegoś pomiaru. Dokonaliśmy pomiaru, zaznaczyliśmy punkt, czyli przy położeniu soczewki powiedzmy 25 cm uzyskaliśmy pewien okres. Następnie przesuwam sobie soczewkę o 5 cm, na przykład na 30 cm i rejestruję kolejny punkt. Proszę Państwa, teoretycznie powinno tu wyjść zależność kwadratowa, a więc powinniśmy obserwować tego typu zależność mniej więcej tak. Tego spodziewamy się. Teraz należy po przeniesieniu czyli wykonaniu po kolei pomiaru, aż dojedziemy do samej góry, zdjąć wahadło i odwrócić. Teraz będziemy mierzyli okres wahań w następnym położeniu. Tym razem skończyliśmy na jakichś tam 90 cm. Teraz mierzymy w drugą stronę. To będą kolejne pomiary. W którym momencie, proszę Państwa, powinniśmy zaobserwować, że nasze wykresy przecinają się. Teoretycznie punkt przecięcia naszych wykresów powinien być ten sam. A więc istnieją dwa położenia soczewki, dla których okres jest ten sam. Cały wykres nas nie interesuje. Tak naprawdę interesują nas te punkty przecięcia. Czyli proszę Państwa, jeżeli wyznaczę sobie jeden punkt przecięcia i drugi, to z uśrednienia T1 i T2 uzyskam pewien wypadkowy okres. Jeżeli znam ten okres, mogę założyć, czyli w tych punktach doszło do zrównania okresów. A więc mogę wtedy założyć, że długość zredukowana wynosi 92 cm. Tym samym mogę skorzystać ze wzoru 4pi kwadrat L podzielone przez T do kwadratu, gdzie L jest naszą długością zredukowaną. A więc do wzoru podstawimy sobie odległość pomiędzy łożyskami, pomiędzy naszymi osiami obrotu, a za T podstawimy uśredniony okres uzyskany tutaj z tych naszych wykresów. Należałoby, proszę Państwa, jeszcze tutaj oszacować błąd. Dokładność pomiaru czasu możecie Państwo na podstawie odchylenia standardowego średniej z tych dwóch wartości określić. Natomiast dokładność pomiaru długości zredukowanej możecie Państwo przyjąć jako pół centymetra, czyli założyć, że wynosi pół centymetra. To tyle. Mam nadzieję, że ćwiczenie Państwu nie sprawi problemu. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia wkrótce.